Cześć, witam Was w 175 vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, będzie dłuższy materiał, bo zlecenie było też spore. Także zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, otwórzcie piwko czy co tam, bo dzisiaj Wam zajmę trochę więcej czasu. I dzisiaj tak, mam z tego co pamiętam do powieszenia szafki kuchenne, pochłaniacz, montaż klamek, montaż lustra, montaż wieszaczków. Takie typowo montażowe, czyli mierzenie, wiercenie, wieszanie. Cały dowcip w tym wszystkim polegał na tym, tam z szafkami to nie było jakiegoś większego problemu, można powiedzieć. Chociaż też trochę były, bo ściany były potwornie krzywe i no, tam to wypoziomować było wyzwaniem prawdziwym. A tak naprawdę trudność była wieszanie na ścianie lustra czy jakichś wieszaczków na ścianie. Nie wiem, czy ona miała 4-5 góra centymetrów, czyli cieniutka ścianka działowa w starym bloku. Beton i pewnie się tam nieraz spotkaliście z taką cieniutką ścianką działową w tych starych blokach perelowskich. Czyli musiałem powiesić dość spore, ciężkie lustro na takiej cienkiej ściance, oczywiście nie przewiercając się na wylot do pokoju. Także to było takie małe wyzwanie. Jakieś tam wieszaki, także mówię, taka praca bardziej, można powiedzieć, dłubaninka, precyzyjna dłubaninka. Jak to wyszło? To nie będę się rozgadywał, bo i tak materiał jest spory, także i tak dłuższy film będzie, także tutaj się nie rozgaduję. Tak w skrócie Wam naświetliłem. No, to jak mi to wszystko wyszło, jak to wszystko wyglądało, zobaczycie właśnie w dzisiejszym materiale, na który Was serdecznie zapraszam. I oczywiście jak zawsze bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, opinie. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania i do zobaczenia, mam nadzieję, przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. No hej, moi drodzy, dzisiaj jedziemy na typowy montaż, wieszanie. Nie hydraulika, nie elektryka. Dzisiaj będziemy wieszać jakieś szafki, lustra, półeczki. Taka typowo montażowa robótka, dużo wiercenia. Blok z wielkiej płyty, czyli wiercimy w żelbetonie, to co Polacy lubią najbardziej. Jakieś tam 2 czy 3 szafki kuchenne, jakieś lustro, jakaś półka, nie wiem dokładnie, bo standardowo zlecenie na telefon, tak z grubsza naświetlone, co jest do zrobienia i jak zawsze wszystko wyjdzie w praniu, się okaże na miejscu. No cóż mogę powiedzieć więcej. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, jak to wszystko wyjdzie, co tam jest do wieszania, czy tam te szafki są złożone, czy trzeba je składać. Tego nie wiem. Po prostu kolejny dzień, kolejne niespodzianki, można powiedzieć. No ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, sprawnie, szybko. Także co, nie przedłużam, nie opowiadam, bo nie mam co tutaj opowiadać, bo za wiele nie wiem na ten temat. Zobaczymy na miejscu. No i jak zawsze, do zobaczenia na miejscu. No tutaj pracę zaczynam od zawieszenia szafek w kuchni. Tutaj to zaznaczone jest, na jakiej wysokości tą dolną część szafki klient chciał i tutaj sobie odznaczam od dolnej części, gdzie mają być zawieszane. No i tutaj bardzo pomocny jest laser, który Wam już prezentowałem, i ta tyczka, czyli od podłogi do sufitu tą tyczkę rozciągam
mocuję i na tym zamontuję laser i wtedy wyłapię od tej kropki, którą tu zaznaczyłem, cały ten poziom i będziemy przykręcać listwę. Tylko rzecz jasna, muszę to wszystko najpierw skręcić, złożyć. I potem jeszcze będzie przy innych pracach potrzebny, ale no tutaj, zanim się rozłoży, to chwileczkę to czasu zajmuje. Znaczy nie jest aż tak dużo, ale no warto poświęcić chwilę, żeby ten laser zamontować. Bardzo ułatwia pracę. No i tutaj właśnie na tej kropeczce łapię poziom sobie. No i poziom mamy złapany, teraz będziemy mogli odmierzyć sobie listwę, tylko ją jeszcze oczywiście będę musiał przyciąć, bo będzie odrobinkę przydługa. I sobie rozstawiam szafki, tak jak ta długość ma być tych szafek. Znaczy kolejność tutaj jest akurat przypadkowa, no ale chodzi tylko o długość, żeby sobie odmierzyć tą listwę. I przykładam od jednego do drugiego rantu. No i jak widzicie, tutaj tylko mały kawałeczek brakuje i ten kawałeczek muszę ściąć, żeby ta listwa była po prostu schowana za szafkami. I tutaj no można flexem, można ręcznie, ja tu tą swoją mini lisiczką przycinam. No i listwę mamy, teraz możemy przyłożyć i zaznaczyć punkty nakołki, punkty wiercenia. No i tutaj Pan chciał, żeby było równo z szafką. Także tutaj troszeczkę miarę wzięliśmy. Mogłem w sumie, bo tam laser mi znikał, ale wzięliśmy się na sposób i miarę jako wagę. I tutaj sobie zaznaczam punkty do wiercenia. Jak widzicie, fajnie to właśnie, bo listwę do laseru się przykłada i sobie zaznaczamy punkty. Tam na szafce też jeszcze jest na tych zawiasach, że można regulować. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma gdzieś przewodów, prętów, żeby nie było później niespodzianek przy wierceniu. Sprawdzam na obecność przewodów i prętów. Także tutaj akurat dobrze trafiłem. Także będę mógł spokojnie wiercić bez obawy, że na jakąś niespodziankę w ścianie natrafię. No i teraz ta ssawka, odkurzacz, żeby nie brudzić, i wiercimy.
Tutaj ściana, bo to jest w wieżowcu z wielkiej płyty, także ściana betonowa jest, także kołki tutaj na pewno będą trzymać na amen, że tak powiem. Jak tam jeszcze dobre kołki są, to nie ma szans, żeby to wyrwało, wypadło. Zresztą wiercenie w betonie też wiecie, że do najprostszych nie należy. Jeszcze sobie głębokość i sprawdzam śrubą, tak żeby no cała śruba wchodziła. Powiem wam, że ta ssawka właśnie do wiercenia jest no zalepiasta, bo kompletnie nie ma pyłu, nie brudzi, wszystko na bieżąco odkurzacz odbiera. Także polecam, a te ślady takie ciemnawe to jest nie jest jakiś tam taki brud nie do usunięcia, nawet suchą szmatką przetrzeć i to się ściera, także to nie jest tak, że się zostawia takie ślady, że tak ścianę brudzi, że to już nie do zmycia jest. No i tutaj sprawdzam, każdy otwór sprawdzam, tak żeby no nie przeholować z tym otworem, ale też żeby spokojnie cały wkręt do końca się chował, żeby ta listwa była mocno dociągnięta do ściany. Także otwory w sumie mamy, tu jeszcze tylko leciutko pogłębię. No i otwory mamy, teraz kołeczki i będziemy mogli przykręcić listwę. No i teraz mocujemy listwę, to już przykręcamy ją tak na fez do ściany, że tak powiem. Najpierw tu palcami łapię, żeby tylko złapała śruba. Potem zamiast ręcznym śrubokrętem, to wkrętarką to dociągnę, podokręcam już do oporu. No i tu widzicie, ta śruba staje dęba, aż rywa wkrętarkę, także no, jest naprawdę solidnie przykręcone. Bo gorzej jakby tam się śruba z kołkiem obracała w ścianie czy coś, no by trzeba było wtedy w innym miejscu wiercić albo dawać na większy kołek, rozwiercać, ale jak tutaj aż wkrętarką szarpie przy dokręcaniu, to znaczy, że jest solidnie przykręcony.
No i teraz szafki wieszamy. Tutaj jeszcze powysuwam sobie te zaczepy, bo tam jest regulacja, później zobaczycie. Także te haczyki się wysuwa poza obrys szafki, żeby łatwiej było wieszać. I tak w każdej jednej szafce wysuwam te zaczepy poza obrys szafki. Wtedy się ładnie na tą listwę nasuwa, zahacza, a potem to będziemy już jak będzie wszystko wisiało, będziemy ustawiać, poziomować. No i idzie pierwsza szafka. No i zobaczcie, tutaj jak są powysuwane, tylko się nasuwa i się zawiesza. Na razie tutaj tak wieszam ją sobie swobodnie, że tak powiem. Na razie nic nie ustawiam. Jak wszystkie szafki powieszę, dopiero będę to wszystko ustawiał, poziomował, dociągał do tej listy. I tutaj jak później zobaczycie tą małą szafkę, na razie tylko wieszę, nie będę jej ustawiał, mocował, bo tutaj ją na razie tylko luzem powiesiłem po to, bo pod tą szafką będzie pochłaniacz montowany. Jest tylko tak jako znacznik do pochłaniacza, żeby to się pochłaniacz z szafką zlicował później, ale to później zobaczycie. No i ostatnia szafka. Największa w sumie. No i szafki wiszą. Teraz tutaj wypoziomować. Tu zaczynam od tej ostatniej szafki. Dociągam właśnie te haczyki, co wysuwałem, to je wkręcam z powrotem, żeby szafkę dociągnęło do ściany. I tutaj na dole reguluję poziom właśnie. Tymi śrubami dociągam, czyli te haczyki się teraz chowają i szafkę dociąga do ściany, do listwy. No jak widzicie, ładnie w oczku szafka jest. I tutaj jeszcze można korygować, właśnie tą pod spodem śrubą korygować, ustawiać w pionie. I tak po kolei każdą jedną szafkę. No i tak jak mówiłem, tej małej na razie nie dociągałem, bo tą małą, najmniejszą szafkę będę jeszcze ściągał. Teraz właśnie muszę przymierzyć pochłaniacz, żeby tam pod tą szafką zamontować. I biorę mazaczek, przystawiam do spodu tej szafki. Dociskam ją właśnie do szafki i zaznaczam otwory na ścianie, punkty, gdzie ma być wywiercone właśnie na kołeczki, na mocowanie tego pochłaniacza.
I tam w górnej części się właśnie punkty robi, żeby ta szafka jak się powiesiła, żeby właśnie została, przylegała przy tej szafce. Teraz tą małą szafkę zdejmiemy, bo za szafką jeszcze będziemy przepuszczać też przewód do tego pochłaniacza. Szafeczka na bok i wiercimy otwory pod pochłaniacz. No i tutaj dwa otwory, bo później jeszcze na tych śrubach spokojnie ten pochłaniacz już utrzymuje, zresztą takie ma rozwiązanie, ale tutaj jeszcze do spodu szafki też potem złapie, co później zobaczycie. No i tutaj kołeczki, które były w komplecie. Jeszcze przymiarka, czy na pewno będzie dobrze, nie wypadnie, bo różnie to bywa. Tutaj jeszcze sprawdzam raz głębokość, czy dobrze mu wywierciłem. No i teraz te koszulki, kołeczki. I wkręcam śruby prawie do końca. Tam zostawiając, bo blacha cieniutka jest, także można ją prawie że do końca wkręcić. No i teraz możemy powiesić ten pochłaniacz. Jeszcze go tam do końca dokręcać nie będę, ale już go mogę powiesić i wtedy powiesić będę mógł też szafkę. No, z wiszącą szafką raczej ciężko by było, bo tu trzeba lekko unieść, żeby no, on tam weszedł na swoje miejsce. I tutaj jeszcze dociągam, jeszcze całkiem nie do końca, ale już tak, no, że tak powiem, mocniej kabelek układam właśnie tutaj, żeby nie przeszkadzał, żeby też nie był przycięty gdzieś potem, jak szafkę założę. No i teraz możemy założyć szafkę już na swoje miejsce. I ona się ładnie właśnie tu zawiśnie na listwie, a spód oprze się na pochłaniaczu. No i tutaj jeszcze właśnie do szafki od spodu złapię, tak żeby ten pochłaniacz gdzieś tam nie odchodził od szafki, żeby przylegał do spodu szafki ładnie. Tu wystarczy też dwa wkręty, które też były w komplecie. No i teraz mogę dokręcić te śruby, które właśnie były do ściany. No i pochłaniacz już nawet nie drgnie. Teraz to można tą folię ochronną ściągnąć, zdjąć.
i założyć filterki. Tutaj też oczywiście tą folię się zdejmuje. To jest no paskudnie się czasami ściąga, tak przylega, że ciężko czasami bardzo ją zdjąć, ale tutaj tak w miarę poszła. No jedno mamy, jeszcze jedna taka sama, dokładnie to samo robimy. No i pochłaniacz mamy zamontowany. Tam na górze do gniazdka podłączone i możemy iść montować następne rzeczy. Tak jeszcze rzut okiem na szafki. I teraz tutaj w łazience taki uchwyt na papier z takim pojemniczkiem, taki wynalazek, nie wiem czy to z Ikei czy z ISK. No i tutaj uchwyty są schowane, czyli trzeba dokładnie odmierzyć odstęp właśnie na śruby. Tutaj sobie zaznaczam i potem poziomiczką łapię poziom. No i możemy wiercić właśnie nowe otworki na ten, tu jeszcze tylko się upewnić, czy jest poziom, żeby to tam gdzieś po skosie nie uciekało. I tutaj właśnie się zaczynają schody, bo tu jest, jak widzicie, ubikacja, graniczy ścianka działowa z łazienką. I tutaj tam 3 czy 4 cm ścianka taka cieniutka, jak to w blokach, tak żeby tu nie przesadzić. Znalazłem takie króciutkie kołeczki i zaznaczam sobie taśmą izolacyjną, na wiertło nawijam, no żeby za głęboko mi wiertło nie weszło, żebym się gdzieś tam nie przebił do łazienki. Gdzieś tam też mam w tych swoich szpargałach takie ograniczniki na wiertła, no ale nie pamiętam gdzie, także sobie radzę właśnie owijając taśmę izolacyjną na wiertło, co też się sprawdza. No i tutaj wiercimy te dwa otworki, to jest na piąteczkę, bo to takie cienkie kołeczki. I tutaj sobie, jak widzicie, tą sawkę lekko odchyliłem, żeby widzieć właśnie dokąd się wiercam, żeby nie dalej niż do tej taśmy, którą nawinęłem. Bo ściana, tutaj mówię, jest bardzo cieniutka no i łatwo się przebić na drugą stronę. No, ściana też jest betonowa, także no łatwo wywalić z drugiej strony kawał ściany. Także tutaj no, trzeba z wyczuciem to robić. No, kołeczki, jak widzicie, ciasno wchodzą, także na pewno będą się dobrze trzymać. Właśnie to zaleta betonowych ścian jest tak, że jak się otwór zrobi dobry, się nie rozwali tego otworu, to się wszystko pewnie trzyma. No i tutaj prawie, że do końca te śruby wkręcamy. No i żeby tylko ucelować dobrze, na te śruby wchodzi, jak się dosuwa, to one się tam zwęża i na ciasno wchodzi. Tu jeszcze taka mini szufladka i pojemniczek mamy zamontowany.
I teraz właśnie jestem w łazience. Tutaj uchwyt na ręcznik. No, ściana tutaj, tu gdzie będę wiercił, też jest cienka, bo to jest ta działowa i tutaj graniczy z przedpokojem. Także tutaj też muszę krótsze kołeczki, też muszę uważać, żeby się z kolei już tutaj do przedpokoju nie przebić. To tutaj jest gniazdo, no klient se tutaj zażyczył ten uchwyt, ale jak widzicie tutaj z boku jest gniazdko, to tutaj sprawdzam, czy jakichś przewodów nie ma, żeby sobie nie narobić bałaganu. Ale jest ok, można wiercić, czyli tutaj kolejne otworki. No i tutaj też tak lekko odchyliłem, żeby kontrolować te wiertło, żeby do tej zaznaczonej taśmy i nie głębiej. No i tylko, że tutaj już kołeczki 8, no bo to jednak na ręczniki, no to musi być większy kołeczek. No i dokręcamy to już do oporu. Także wieszaczek, można powiedzieć, jest zamontowany. Tu w łazience jeszcze pozostanie takie lampkę, światełko nad lustrem. I tutaj no, było podobne światło, zaraz zresztą zobaczycie. Tylko ktoś, kto tam wcześniej to przywiercał, no to na tak zwane oko to mocował, no i było po skosie. Także tutaj no, ktoś poziomiczki nie używał, a i tam no, otwory niby rozstaw, szerokość pasowała, no tylko musiałem jeden otwór, kawałek odrobinę wyżej wywiercić z tego względu, że no, było przekoszone, zresztą zaraz zobaczycie. I to właśnie to jest to światełko. I tu jak widzicie są otwory. Tylko te otwory, ten jeden otwór no, był niżej, także tutaj, żeby ono równe było, no to musiałem nowy otwór nawiercić. Zaraz zobaczycie, jaka różnica jest. No jak widzicie, tam poniżej właśnie był ten stary otwór, tutaj wyżej musiałem zrobić nowy. Ale jego nie będzie widać, bo będzie pod uchwytem na lampę, a lampa będzie równa. No i tutaj też musiałem uważać, bo tu z kolei ta ściana graniczyła z pokojem, także też cienka ściana. Się musiałem tutaj trochę pobawić, że tak powiem, delikatnie to z tym otworem, żeby nie przeszarżować. No i widzicie, taka różnica, niby niewielka, ale jednak. No i tak tu musiałem wiercić leciutko po skosie, żeby po prostu nie zrobić jednej wielkiej dziury. No i jak widzicie, ten stary otwór, ten stary kołek tam został schowany pod tym uchwytem, nie widać, a te światełko, ta lampka jest teraz równiutko przykręcona.
No i teraz kolejna cieniutka ściana z przedpokoju właśnie do sypialni. I tutaj sobie klient zażyczył lustro, taki no, przedpokój można powiedzieć. No nie można, tylko przedpokój. Tutaj sobie, jak widzicie, punkcik już zaznaczyłem, środek tej ściany, bo no, klient chciał tak idealnie na środku te lustro i wysokość, także tu musiałem sobie złapać poziom właśnie od tej kropki. To jest środek tej ściany. I tutaj też uchwyty są schowane, czyli muszę sobie wymierzyć rozstaw na śruby. No i jeszcze zrobić tak, żeby to lustro było na środku. Czyli troszeczkę mierzenia, liczenia, przymierzania. No, ta kropka, którą tam widzicie na górze, to jest górna część lustra. Teraz tutaj, gdzie zrobiłem kropeczkę, to jest środek ściany i teraz właśnie punkty do wiercenia na wieszanie na lustro. Czyli od środka zrobiłem jeden otwór i potem rozstaw, który jest na lustrze. I w ten sposób mam zaznaczone punkty wiercenia. Tutaj też sprawdzam, tu już raczej nie tyle co przewody, a czy prętów nie ma. No i możemy wiercić. I tutaj też delikatnie, bo tutaj jest ta cieniusieńka ściana, a lustro dość spore, także no tu na kołki co prawda szóstki to robiłem, ale tu kwestia właśnie była długości, żeby no też się nie przewiercić. No i się udało. Tak widzicie, takie śruby z większymi główkami, żeby te lustro, bo ma takie rozszerzenie, tam te uchwyty ma, no, tak żeby no stabilnie ono potem wisiało, no nie spadło przy jakimś tam szturchnięciu czy coś. Także dobrze właśnie z takimi większymi główkami, tak żeby przeszły tam przez te otwory na tym wieszaku, bo potem to się zwęża. No i teraz kwestia tylko powieszenia, wycelowania. Co nie zawsze jest takie fajne, proste, ale tutaj się dobrze wymierzy, to nie ma, że będzie źle. Jeszcze dla pewności poziomicą sprawdzam, czy równo wisi, jest ok. Możemy wieszać następny. Tutaj taki jakby przedsionek, tutaj taki wieszak na ubrania między szafkami powiesić. No i też oczywiście klient już tam pokazał, na jakiej wysokości ma być. No ja tylko miałem sobie tam złapać poziom, wymierzyć środek i powiesić. Tutaj już ze ścianą nie musiałem się obawiać, bo to ściana już była z korytarzem bodajże chyba, także tutaj już gruba ściana była, także mogłem śmiało sobie wiercić. No i jeden otworek mamy, teraz drugi. No i kołeczki. Tutaj też beton, no jak to w bloku wszędzie beton.
Taki sprytny, rozkładany wieszaczek. I tu też łapię tylko śrubami, potem tam se wkrętareczką już to dokręcę. No i wieszaczek mamy. Tutaj mnie klient jeszcze poprosił, żeby przymocować uchwyt do szafy, bo to pokój dziecięcy jest. I tutaj był taki w komplecie uchwyt, żeby no, ta szafa się nie przewróciła, żeby zamocować ją, przymocować ją do ściany uchwyt. To jest na szafie na górze, czyli to jest jedna taka jakby śruba i potem to się wkręca, właśnie to się wkręca w ścianę i drugą część przytwierdza do szafy. Tutaj też, żeby no za szafę nie leciało, to też tą ssawkę. I tutaj ściana też już gruba, bo też bodajże już graniczyła z korytarzem, także tutaj już też obaw nie było. Jeden otworek, koszulka i wkręcimy ten uchwyt, potem przytwierdzimy ten uchwyt do szafy i będzie ok. Tutaj był w komplecie, to właśnie od tej szafy ten kołek i ten uchwyt, także to nie jest jakiś tam wynalazek, tylko to, co tam producent dał w komplecie. No i to kombinerkami wkręcam też tutaj, no z oporem to się wkręcało, także na pewno będzie trzymać, ze ściany nie wypadnie. Teraz leciutko podginam, żeby przylegało do tej szafy właśnie ta druga część tego z takim otworkiem i tutaj wkrętem właśnie przez te oczko przekładam, wkręcam w szafę i szafa już nie poleci na twarz, że tak powiem. Także to mamy zrobione. No i w sumie pozostały na koniec pomontować klamki, czyli w 3 pokojach, w łazience i ubikacji. Tutaj tak to poskracam, no bo klamki wszystkie takie praktycznie same są, z tą różnicą, że no w pokoju z szyldem na klucz, a w łazience no z tym zamykaniem łazienkowym, także taka różnica, ale wszystkie klamki generalnie rzecz biorąc jednakowe były. Czyli tutaj przykładam rozetkę. Znaczy uchwyt, no i tutaj przykręcam o 3 wkręty tutaj daję na jedną tą pod rozetę, to co się do tego rozetę się potem przykręca, a to przykręcamy właśnie do drzwi. No i potem tylko rozetę do tego przytwierdzi, to zaraz zobaczycie i w sumie no prosta robota. Z jednej i z drugiej strony po trzy wkręciki i spokojnie trzyma. Tam były jeszcze takie przelotowe śruby, ale
Tutaj klient mówił, żeby tam na wylot nie przewiercać tylko tymi uchwytami, że tu nikt nie szarpie, nie ma potrzeby aż tak mocno montować tego. No i z drugiej strony klamka. I teraz tylko to przytwierdzić. Acz tam od spodem właśnie taka śrubeczka na imbusik i dokręcamy to do oporu i klamka się trzyma. W niektórych klamkach jeszcze są właśnie takie śrubki przy klamce, nie tylko przy rozecie, ale też jeszcze przy klamce. No w tych modelach tylko właśnie przy rozetach było i to już trzymało, nie? Tam przy klamce nie było. Dokładnie tak samo z jednej i z drugiej strony robimy. No tutaj należy to tak porządnie dociągnąć. No i tutaj właśnie zamykanie się w łazience. I tutaj też sobie dokładnie to samo przykładamy, tak żeby no, gdzieś tam nie opierało się, nie blokowało. I dokładnie to samo, co było w przypadku tej górnej, to samo, tak samo przykręcamy na tej samej zasadzie na dole. No i tutaj zakładamy te rozetki i dokręcamy też od spodu tylko. I powiem wam, że to jest chyba część, której najbardziej nie lubię, bo jest taka, mam za duże paluchy, tam mało miejsca, nie lubię takich właśnie drobnych. No i tutaj z drugiej strony dokładnie to samo robimy. Czyli tą podstawę, nazwijmy to podstawę, przykręcamy i potem do tego rozetę. Tu wam się przyznam, nie wiem czy w tych drzwiach, czy w tych drugich pomyliłem się i przykręciłem rozety odwrotnie. No to zamykanie, które powinno być od środka, założyłem od zewnątrz, ale to jest tylko kwestia przełożenia, odkręcenia właśnie tej śruby imbusowej i przełożenia na swoje miejsce. No ale czasami się takie małe ząbki zdarzają. No i tutaj już mamy, można powiedzieć, zrobione. No to solidnie dokręcić i tutaj jeszcze właśnie, tu mamy właśnie łazienkę i ubikację. I teraz pokój. W pokoju dokładnie to samo, tylko że tutaj trochę inna rozetka na dole jest, bo jest otworem pod klucz. Czyli tutaj lepiej widać niż tam przy pierwszych klamkach. Odkręcamy tą od spodu śrubę, wydobywamy tą podstawę całą.
jak jedną, jak i drugą i możemy to przykręcić do drzwi. Tutaj wkładam ten pręcik, że tak to nazwę, niefachowo, a po to wkładam, żeby no tą rozetę właśnie równo przykręcić, bo znaczy ten uchwyt równo przykręcić, żeby potem no nie było problemu, że się tam zacina zamek, czy ciężko klamka chodzi lub no, nie pasuje. Także dobrze to jest przełożyć. Wtedy mamy pewność, że no, równo z jednej i z drugiej strony przykręcimy. No i teraz tu już mamy, tylko przykręcić z jednej. Tu już jak widzicie założyłem dolną też rozetę. Tam jeszcze pokażę przy innych drzwiach jak ta dolna wygląda. To wszystko oczywiście dokręcam, no i tu jeden pokój mam zrobiony. No i tu w drugim pokoju dokładnie to samo. Tak, już z jednej strony mam przykręcony ten uchwyt do tej klamki, to już potem jak zakładam tą rozetę z klamką, to już to mogę śmiało dokręcić do oporu i wtedy przykręcać z drugiej strony. No i tu jak widzicie ten bolec do klamki jest włożony, także tylko to zakładam, przykręcam do drzwi, wtedy jest pewność, że to wszystko fajnie trzyma. No, trzyma i pasuje ze sobą, no, nigdzie nie haczy. No i klameczka. Zawsze przed dokręceniem sprawdzam, czy wszystko luźno chodzi i wtedy to dokręcam. No i klamkę mamy, teraz tylko rozetkę, szyldzik na dole pod klucz. No i tutaj to już nie ma tak w łazience, no tutaj trzeba sobie przytrzymać ręcznie. No otwór jest na tyle duży, że no łatwo ucelować i nawet jak tam milimetr w tą czy w tą będzie, to tam specjalnej różnicy nie będzie widać, bo to jak widzicie otwór jest dużo większy niż klucz. No i tutaj też po 3 wkręty daję, także też nie ma co za dużo dziur robić w tych drzwiach, tym bardziej, że nowe. No i tu jak widzicie jest już inna rozetka, właśnie taka typowa pod klucz. No i dokręcamy jak wszystkie inne, także i z drugiej strony dokładnie to samo.
No, dokręcamy i drzwi, może, że tak powiem, uzbrojone. Może to tak zbyt wielkie słowo, no ale tak to mniej więcej wyglądało i to na dzisiaj tyle. No i tak, moi drodzy, zrobione. Trochę tam było dubaniny, kręcenia, wieszania i te cieniutkie ścianki, no ale na szczęście się nie poprzebijałem nigdzie na drugą stronę, także jest sukces. Szafki wiszą, ściana tam jest no tak pieruńsko krzywa, ale no tyle ile się dało, to się wypoziomowało. No generalnie rzecz biorąc, klient jest zadowolony, to się liczy. No, ja z tych szafek, powiem wam, powiem szczerze, jestem średnio zadowolony, bo nie były powieszone, znaczy nie szło ich tak jak powinny być, że bez szparki, no ale tam ściany tak krzywe, no. Na tych wieszakach ile można było to podregulowałem, ale tam już podkręcałem co niektóre do maksimum, żeby to no, w miarę wyrównać. Ile się dało, tyle zrobiłem. Gość mówi, że to zostawić, że jest ok, żeby się nie przejmować. No tak widzieliście, jeszcze doszły klamki do założenia. No, tam jakieś wieszaczki, duperelki, no tam się będą wprowadzać, także no. Najważniejsze, że jest zrobione, trochę się nakręciłem, trochę się nawierciłem, no ale i takie prace trzeba. Także ja jadę dalej, dzięki wielkie i cóż, do zobaczenia przy następnych pracach, cześć.